mnie ojciec był tatusiem, ale dla innych generał Władysław Anders, dowódca takiego korpusu, zwycięstwa na Monte Cassino. Jemu się udało wyprowadzić przeszło 120 000 osób z Syberii, także uratował bardzo dużo ludzi. Ojciec mu się urodził w 1892 roku. Bardzo niechętnie mówił o wojnie, bardzo niechętnie mówił o Łubiańce. Był ranny podczas wojny i wtedy go wzięli do niewoli do Lwowa i po jakimś czasie przenieśli go do Rosji. To mu uratowało życie, bo jeżeli by nie był w więzieniu, to by prawie na pewno zginął w Katyniu. Jak była amnestia, to Stalin go wypuścił z więzienia, no i tak się zaczęła historia armii Andersa. Armia Andersa powstała w Rosji, a potem była na Bliskim Wschodzie i oczywiście Monte Cassino. Ojciec się zgodził na to, żeby Polacy wzięli udział w bitwie pod Monte Cassino. Bardzo trudna decyzja, bo wiadomo było, że będzie dużo rannych, ale on uważał, że to jest ważne dla Polski, że to jest droga do wolności, że dzięki Monte Cassino świat będzie wiedział, że Polacy cokolwiek uczynili podczas II wojny światowej. Po wojnie była Jalta. Polska była tak podzielona, jak była podzielona. Dla niego to było wielki szok. Marzył o zwycięstwie, marzył o wolnej Polsce. Ojciec odradzał wszystkim swoim żołnierzom powrotu do kraju. I miał rację, bo dla tych, którzy wrócili, większość z nich była w więzieniu albo prześladowana, albo niektórzy nawet zginęli po powrocie do Polski, dlatego że rząd komunistyczny uważał, że oni są zdrajcami. Ojca pozbawili obywatelstwa polskiego w 1946 roku i pozbawili stopnia generała. Większość żołnierzy przyjechała tutaj do Anglii. Dla nich to było bardzo trudno. Nie mówili językiem, trudno było dostać jakąś pracę. Dla ojca było troszeczkę łatwiej, ponieważ ojciec był jeden z niewielu, jeżeli nie jedyny, który miał pensję. I to mu pozwoliło zająć się Polakami, emigracją. Był jednym z członków Rady Trzech w Londynie. No i działał, dbał o swoich żołnierzy, dbał o Polaków i właściwie to robił do końca życia. Ojcu zawsze zależało na edukacji i w 1953 roku założył macierz szkolną. Uważał, że młodzież to przyszłość narodu. Ten fakt, że tyle elity zostało mordowane podczas wojny, spowodowało to, że on uważał, że trzeba budować tą nową elitę. Zmarł 12 maja 1970 roku. Został pochowany na Monte Cassino rok przed jego śmiercią. Ojciec już był bardzo chory i jemu odradzali wyjazdu na Monte Cassino. On powiedział, że nie, on absolutnie musi być, nawet jakby tam umarł, to jest jego miejsce. Ojciec sobie wyobrażał Polskę bez komunizmu. Marzył o powrocie do Polski. Ojciec głęboko wierzył, że będzie trzecia wojna światowa i że to się wszystko odwróci, że Polska będzie taka, jak była przed wojną. No, zabrało jeszcze 20 lat po jego śmierci, żeby Polska była wolna.